Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o Tnarze. Ta gra jest już trochę stara, wyszła w grudniu 2015 i cóż, sporo osób chciało, żebym nagrał odcinek na ten temat. Więc proszę, zapraszam do oglądania. Those Nights at Rachel's to fangame FNAF-a stworzony przez Nixona, który wysłowił się tym, że posiada on bardzo wysoką jakość, grafikę w porównaniu do innych FNAF-owych gier. Nic dziwnego, jako że został on stworzony w Unreal Engine zamiast w QuickTime. Ta gra jest stworzona w prawdziwym 3D. I cóż, nie ma się co dziwić, że zyskało to uwagę. Wszystko dobrze wygląda, animatroniki są ładnie zrobione i tak dalej. Niestety gra wygląda dobrze i na tym się kończy. Jak już zdołam stwierdzić na innych filmach, Those Nights at Rachel's nie powala samym gameplayem. Jest to połączenie FNAF 1 i marionetki z drobnymi różnicami. Pod względem mechaniki nie powala, a gdy patrzysz na kamery, praktycznie nie idzie ogarnąć, co się dzieje i w ogóle po co z nich korzystać. Istnieją dwie rzeczy, które wprowadzają tutaj fabułę. Chociaż szczerze nie jestem pewny, bo nikt głębiej nie zagłębił się w to, czy istnieją tutaj easter eggi na kamerach. Ja nie jestem zbytnio w stanie, bo w ogóle cieszę się, że gra mi działa na małych ustawieniach. Wiem tyle, że w grze może pojawić się Shadow Rachel. Tak więc dwoma źródłami informacji są phone i gazety. W naszym biurze codziennie poza nocą czwartą zmieni się gazeta, dając nam trochę ciekawego info. Istnieje też jeszcze trzecie źródło informacji, ale jednak ono nie jest zbyt pewne. Gra posiada swój Ultimate Secret, którego nikt jeszcze nie zdołał rozwiązać. Chodzi tutaj o ekran logowania, który pojawi się zawsze na początku, jak zaczynamy grę od którejś nocy. Czy klikamy w New Game, czy w Continue, zawsze zanim zaczniemy grać, pojawia się nam ekran logowania. Nikt nie zdołał podać dobrej kombinacji, a przynajmniej nikt się nie pochwalił. I ogólnie nie zostało też potwierdzone, że cokolwiek tam jest. Może to być nic nieznaczące secret, może to być jakieś nawiązanie do prawdziwego człowieka, czy coś tam. Nie wiemy, czy jest to fabularnie istotne. Ale cóż, może tam coś być. Może komuś z was uda się złamać to hasło. A zanim to się stanie, posłuchajcie paru moich propozycji, które pojawią się, gdy będziemy omawiać, co fabuła nam oferuje. Zacznijmy od gazet, bo to jest raczej prostszy temat. Chcę powiedzieć, że jak na grę w super jakości, to gazety wyglądają fatalnie. Na szczęście ktoś wrzucił te same gazety na wikię Tnara, tylko że tym razem w dobrej jakości. Ogólnie one, tak samo jak i phone potwierdzają nam, że firma działa w podobnym czasie do Freddy Fazbear's Pizzy. Nie jest powiedziane, która konkretnie, niby design robotów sugeruje czasy FNAF 1, ale jednak gazety podają listopad 1987, czyli czasy FNAF 2. Czasy w okolicach ugryzienia. Wyjaśniają nam one tragedię we Freddy's. Dosyć łagodną, bo ofiara przeżyła. Dzieciak został wciśnięty do stroju animatronika i poważnie ranny. Jak jednak mówi następna gazeta, przeżył. Dzieciak nazywał się Adam Abri, a jego rodzice wypowiedzieli wojnę pizzerii Freddy'ego, chcąc wyciągnąć jak najwięcej ludzi z tego miejsca, próbując zniechęcić wszystkich do pizzerii. Pojawia się także imię Jacoba Avansa, mieszkającego w okolicy, który raczej jest negatywnie ustosunkowany do pizzerii. Następnie mamy temat Dogs and Rachels, gdzie zła słowa Freddy's mogła zaszkodzić innej firmie z animatronikami, właśnie im. Żeby było więcej, oni sami nie pomagają w tym temacie i na początku działania firmy znaleziono tam trumnę. Jest to najwidoczniej ta sama trumna, która pojawia się w gameplayu za kurtyną. Trumna z tą tak zwaną rzeczą. Tutaj pojawia się następne imię. Mężczyzna imieniem Tyler Hunter, który komentuje zaistniałą sytuację po tym, jak trumna została już przeniesiona. Mówi, że przeszukał cały lokal i nie odnalazł jej. Twierdzi, że cóż, nie ma jej w ogóle. Nie ma pojęcia, czy mowa. Tyler jest menedżerem lokacji, więc jest to bardzo dobre imię, nazwisko, inicjały czy coś, co można testować w panelu logowania. Ostatnia gazeta mówi nam o Jacobie Libri, pracowniku Dogs and Rachels, który jest podejrzanym w sprawie ataku na dziecko. On odmawia komentarza, podczas gdy rodzice czekają na odpowiedni moment, żeby dzieciak wskazał, czy to rzeczywiście winny. Tymczasem pora na phone. W pierwszej nocy nasz phone niewiele mówi. Po prostu otrzymujemy wskazówki tłumaczące jak grać. Mówi nam jednak też o pokoju z trumną. Wspomina, że nie korzystają z niego od kiedy miał tutaj miejsce pewien wypadek. Nie ma zbyt wielu konkretów w tym temacie, jeśli miałbym zgadywać, to ktokolwiek miał związek z tym wypadkiem prawdopodobnie może być teraz Shadow Rachel,
Póki co to wyłącznie ślepy strzał, ale cóż. Mówi też, co już wiemy, że wypadek we Freddy's zniszczył mi reputację. W drugiej nocy dzwoni do nas mimo tego, że już nie musi. Tym razem rozmowa nie jest monitorowana i może mówić co chce. Także wspomina, że animatroniki są rzeczywiście niebezpieczne, a my jesteśmy gdzieś 5. stróżem w pizzerii. Wszyscy poprzedni mieli problemy z animatronikami, zostali złapani, coś, mieli różne wypadki. Ogólnie sugeruje, że wszyscy przeżyli. Raczej są albo w szpitalu, albo u psychiatry, chociaż oddzielnie opowiedział o jednym, który tutaj próbował przeprowadzić jakieś własne śledztwo i w skrócie skwitował, że biedny dzieciak. Mogłoby to też mieć związek z tym, co wcześniej mówiłem, Shadow Rachel i w ogóle, ale nie wiem. Ogólnie animatronik cień przychodzący od strony tego pokoju z trumną miałby właśnie sens do takiego stróża, który szukał za dużo i źle skończył i teraz coś próbuje nam może przekazać albo po prostu nawiedza okolice. W nocy trzeciej zaczyna się już dosyć ciekawie, bo przez przypadek słyszymy coś, czego nie powinniśmy. Fongay rozmawia z kimś o endoszkieletach. Pyta, czy to, że zabrał endoszkielety było wystarczająco. Możliwe, że nawet zabrał endoszkielety z Freddy's czy coś takiego. Może to mieć związek z tym całym incydentem z wcześniej. Może mieć to związek z jakimiś ich robotami. Chociaż nie wiem, ciężko naprawdę powiedzieć. No bo cóż, nie wyjaśnia szczegółów, ale nic dziwnego. Szybko zorientował się, co zrobił i już po chwili do nas normalnie zaczął mówić, zapominając całkowicie o temacie. W tej nocy mówi o zaginionym szefie pizzerii. Jak to nie mając, że z nim żadnego kontaktu nie dostaną podwyżek i w ogóle. Wspomina też, że ten właściciel nie lubi być jakkolwiek powiązany z lokacją z jakiegoś dziwnego powodu. Nie jestem pewien, czy ten właściciel to menedżer, czyli Taylor Hunter z gazet. Ogólnie definicja menedżera sugeruje, że równie dobrze mógłby być to właściciel, a równie dobrze mógłby być to pracownik zarządzający lokacją. Ale to też będzie później. Nocy czwartej nasz Fongay nagrywa nam wiadomość, ponieważ uczestniczy w urodzinach bratanka lub siostrzeńca. Nie może rozmawiać na bieżąco. Wciąż nie ma żadnego słowa do właściciela. Jedyne co po nim znalazł to telefon w szufladzie na zapleczu na końcu budynku. Właściciel zostawił ten pokój otwarty i ma on jakiś związek ze starą fabryką lub pizzerią. Nie zrozumiałem tego dokładnie, nie czuję powiązania. Ale on nie zdołał się dokładnie rozejrzeć. Jeśli szef się nie znajdzie, to trzeba by coś załatwić, znaleźć nowego, ogarnąć cały temat wypłat, bo głównie strasznie dużo gada o tych wypłatach, o tych pieniądzach. Noc piąta jest dosyć wyjątkowa w tym temacie, bo zamiast do nas, koleś dzwoni do tak zwanego Phila, który jak się okazuje jest właśnie właścicielem. Próbuje się dowiedzieć, gdzie Phil jest, ale też jawnie przyznaje, że to on jest winny incydentu we Freddy's. Nawet więcej, zrobił to w zmowie z Philem. Najwidoczniej chcieli zniszczyć Freddy's, żeby pozbyć się konkurencji, coś tego typu. Mimo wszystko narazili na złe imię animatroniki. Tak więc ludzie patrzyli się gorzej także na Rachels, które posiadał własne. Możliwe, że nasz Fongay jest Jacobem Libri, podejrzanym z gazety, pracującym w Rachels, a ogólnie raczej sam Phil, właściciel, ostatecznie nie jest menedżerem, bo inne imiona, ale cóż. Ja osobiście nie zdziwiłbym się z fałszywego imienia w tym miejscu, skoro po pierwsze znika na tydzień i po drugie nie lubi być identyfikowany z lokacją, więc żeby jako menedżer dawał kogoś innego miałoby to niby sens. Może my jesteśmy Philem, co też byłoby dziwne, ale miałoby sens, bo w końcu jak słyszymy tą rozmowę, albo Fongay się pomylił i do nas zadzwonił, albo my coś wiemy, my jesteśmy tym Philem, my słuchamy wiadomości, która do nas została wysłana, miałoby to sens, ale nie potrafię tego wyjaśnić. Ostatecznie po nocy piątej okazuje się, że ten właściciel w końcu wraca, bo my z Ruszansą otrzymujemy promocję. Chyba że my sami sobie ją dajemy, nie wiem, skomplikowane. Ale na koniec otrzymujemy cutscenkę, w której w naszym domu atakuje nas ta dziwna marionetka. Rzecz. Po czym budzimy się w lokacji, bo to był jedynie zły sen. Ogólnie to wszystko, nie licząc jakichś potencjalnych sekretów, które gra może skrywać, easter eggów itd. Ogólnie muszę powiedzieć, że z strony fabularnej wyszło to całkiem nawet nieźle. Cała fabuła wygląda mniej więcej w ten sposób, że pizzeria Rachels to nowy konkurent Freddy's, który gra dosyć nieczysto, żeby wywalić Freddy's z biznesu, atakują klientów w tej lokacji, zaatakowali dziecko, wcisnęli je w ciało animatronika, ciężko poranili. Jednak dzieciak przeżył, jego rodzice ruszyli do ataku na pizzerię Freddy's. Coś jednak nie pykło, najpierw wypadek sprawił, że animatroniki zostały ukryte tą sławą, a potem wskazówki zaczął kierować w stronę właśnie tego Jacoba z Rachel. Także nie wiadomo ostatecznie jak dochodzenie się skończyło,
ale raczej na ten moment wyglądało to dosyć źle z perspektywy firmy i tego planu. Ogólnie ten nasz Fungi, prawdopodobnie Jacob, brzmi jak psychol. W ostatniej rozmowie przyznał, że podobało mu się to, co zrobił, wciśnięcie dzieciaka do animatronика. Czy jest on naszym mordercą z FNAF-a, czyli purpurowym? Cóż, byłoby to według mnie bardzo ciekawe. Nawet więcej, byłoby genialne, jeśli ta gra opisywałaby, jak purpurowy zaczął istnieć. Prawie doprowadził do śmierci dziecka tylko po to, żeby pomóc swojej firmie i ostatecznie spodobało mu się to, stał się psycholem mordującym dzieci, wciskającym ich ciała do animatroników itd. Powiem, byłby to ciekawy motyw, zwłaszcza, że gra nie mówi zupełnie nic o żadnym miejscu, że we Freddy's miały już miejsce wypadki wcześniej. Jakby ten był jednym z pierwszym, jednak najpewniej wcale tak nie jest, ponieważ morderca działał już wcześniej. Jak już powiedziałem, gazety pokazują listopad 1987 roku, czasy FNAF 2. No i właśnie w tym miejscu możemy zobaczyć, że purpurowy już wcześniej działał. Nie dosyć, że nie są to czasy pierwszych morderstw, to jeszcze animatroniki są nawiedzone, prawda? Istniałaby możliwość, że cała gra bazuje na teorii, że było dwóch morderców. Wtedy to rzeczywiście jest pierwsze miejsce, w którym pojawi się purpurowy. Zakładając, że purpurowy i różowy to jest różnica, zakładając, że gra na tym bazuje. Miałoby to sens, że Jacob byłby purpurowym, a różowym, nie wiem, na przykład ten Phil, ten właściciel lokacji, albo ktoś zupełnie niezwiązany, o kim nie było żadnej mowy. Miałoby to sens, byłoby nawet ciekawe. Ogólnie w temacie ofiary, chociaż ma to duży sens, żeby ofiara miała związek z The Bite of 87, to jednak nie nazwałbym utraty płata czołowego zdrowym stanem zdrowia. A tak został opisany dzieciak. Powiedziano też, że dzieciak będzie w stanie zidentyfikować sprawcę, także nie wygląda to jak uszczerbek mózgu, więc powiedziałbym, że raczej nie ma to związku, albo to ugryzienie zostało strasznie tutaj zmniejszone na ważności. Coś takiego. Ale mimo wszystko cały ten incydent zdaje się dziać w okolicy dwójki nowego Freddy's i właśnie w okolicy tego ugryzienia. Tak więc mniej więcej podstaw sobie podzieliśmy, odrobinę teorii. Prawdopodobnie zrobię jeszcze drugi odcinek na ten temat, jak przemyślę głębiej niektóre elementy gry i stworzę jakieś bardziej skomplikowane teorie. Możliwe, że zrobię też coś, gdy Those Nights at Rachel's 2 wyjdzie, a może też coś przed wyjściem. Wiem, że dwójka zbyt szybko nie wyjdzie, także tak. W tym momencie jedyne, o czym mógłbym jeszcze powiedzieć, to ten panel logowania. Zdaje się, że nikomu nie udało się tego rozwiązać. Jedyną informację, którą wiem do tej pory, to że wpisanie w login Nixon crashuje grę. Można spróbować się za to wziąć, może ktoś z was znajdzie rozwiązanie. Ja tam parę rzeczy próbowałem. Bardzo możliwe, że rozwiązaniem jest jakieś imię, nazwisko czy hasło z gazet albo phonecalli. To może być Phil, Tyler Hunter, Jacob Libri, jakkolwiek ułożeni inicjałami, imię samo, nazwisko i litera z imienia bajery. Ogólnie myślałem też trochę na temat ofiary. Adam Avery. Przez myśl przeszła mi możliwość, że to dziecko właściciela miało tutaj wypadek i właściciel nazywa się Phil Avery albo coś takiego. Nie wiem, to kompletnie ślepy strzał, który po prostu robiłby za ciekawy motyw, ciekawą historię. Wyjaśniłby niektóre rzeczy, jak na przykład to, dlaczego zniknął i tak dalej. Ale mówię, to jest kompletnie ślepy strzał. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Nixon miał to na myśli, czy cokolwiek w tym stylu. I właśnie mógł polega na tym, że opcji jest dużo, więc może trzeba czegoś super prostego, żeby przebić się przez ten ekran logowania, jakieś proste hasła. Może z innej strony trzeba rozumieć sporą część fabuły, jakoś łączyć wątki itd. Może to jedynie parę niezwiązaną z fabułą smaczków, jak na przykład samo to wpisanie Nixona. Ja próbowałem wpisać innych deweloperów jak Emil i coś tam, ale nie wyszło. Może ekran logowania po prostu nawiązywać do prawdziwych ludzi, do deweloperów, do jakichś żartów, nie wiem. Może być prostym easter eggiem bez znaczenia. Także ciężko stwierdzić. Tymczasem cóż, w tym odcinku to tyle. Fabuła Tenary jest dosyć ciekawa, na pewno inna od wszystkiego, co widzieliśmy wcześniej, ale też jest jeszcze sporo do powiedzenia. Zapraszam do pozostawienia waszych teorii w komentarzach, jakichś wniosków, odkryć, może hasła do gry, nie wiem. Dziękuję wam osobiście za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!